Nazywam się Wioleta Piernik, jestem ochotnikiem w Straży Pożarnej w Skułach. Projekt Bez lania wody zainteresował mnie i przykuł moją uwagę przede wszystkim tym tytułem, bo co strażak może bez wody? Pomysł projektu z mapą do źródeł powstał w 2012 roku. Wtedy grupka osób z naszej OSP postanowiła stworzyć taką mapę, gdzie zweryfikowali źródła, które są na terenie naszej gminy. Jest to istotne, ponieważ kurczą się jakby zasoby na całym świecie wodne. I ja tutaj ze współpracą z Fundacją Stocznia chciałam uaktualnić tą mapę, zweryfikować i sprawdzić, czy wszystkie te źródła nadal są, ponieważ na przestrzeni tylu lat mogło się naprawdę dużo zmienić. Poszukiwaliśmy ich razem z grupą młodzieżowej drużyny pożarniczej i z kolegą, który jest leśnikiem i ma też ogromną wiedzę o terenie tutaj naszej gminy. Człowiek zawsze stara się dotrzeć do swoich źródeł, czy to rodzinnych, czy też historii okolicy, w jakiej żyje. Taki projekt jest dla miejscowej społeczności bardzo ważny. Wzmacnia tą społeczność, spaja, łącząc nawet w takiej wyprawie, żeby znaleźć źródło jakiejś rzeki. To jest coś niezwykłego dla małej społeczności, która zwykle żyje tylko od piątku do poniedziałku, a reszta to jest praca, gdzie nie ma na nic się czasu. Takie małe projekty są bardzo ważne. Nazywam się Dariusz Piechowiak, jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowie Przygodzkim i zostałem zaproszony przez Fundację Stocznia do projektu Bez lania wody związanego ze strażakami OSP. W pierwszym etapie przeszliśmy szkolenie, spotkaliśmy się na warsztatach, które potem przygotowywały nas do przeprowadzenia debaty o wodzie. Taką debatę, naradę o wodzie przeprowadziliśmy również w Jankowie Przygodzkim. Widziałem, że zwróciło uwagę to, że tak naprawdę suma opadów w ciągu roku nie zmienia się w naszym kraju, ale te deszcze są bardziej nawalne. Jako strażacy mieliśmy okazję wielokrotnie wypompowywać wodę właśnie z zalanych po takich ulewach, po deszczach nawalnych miejsc. Bardzo często, jeśli nie u Was, to u sąsiadów te podwórka są szczelnie wybetonowane i ta woda potem gdzieś spływa i bardzo często, jeśli nie ma na przykład kanalizacji deszczowej, czyli ta woda nie płynie sobie tymi rurami do rzeki czy do jakiegoś rowu, zalewa te miejsca, gdzie jest najniższy punkt. Także to właśnie ma na celu tworzenie takich niecek, czy stosowanie takich nawierzchni przepuszczalnych, przez które woda przesiąka w grunt. Mam tylko takie duże. Ktoś jeszcze potrzebuje rękawice? To są te rośliny, tak jak mówiłem, które znoszą okresowe zalewanie, więc jeśli tutaj będzie więcej wody, to tym roślinom nie powinno nic zaszkodzić. Pewnie większość z nas słyszała o jednostkach OSP. W większości miejscowości w Polsce myślę, że znajdują się jednostki OSP. To już świadczy o tym, że jest to naprawdę zwarta ekipa i ekipa, na którą można liczyć. Straż gasi pożary, straż pomaga, ale z drugiej strony ma też, mogę powiedzieć wręcz w obowiązku, budowanie tych społeczności lokalnych. I wydaje się, że takie organizacje jak OSP, jak Ochotnicze Straże Pożarne, takie organizacje jak stowarzyszenia różne lokalne czy koła gospodyń wiejskich, tu jest ten potencjał, który może pobudzić tych ludzi do działania. Nazywam się Sebastian Chrapek, jestem prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Fażlachu. Dzisiaj jesteśmy na terenie Szkoły Podstawowej imienia Trzech Braci w Fażlachu i będziemy montować, składać wzorcowy kompostownik. W ubiegłym roku odbyła się narada na temat oszczędzania wody. Podczas tej narady był temat też poruszony torfowisk, które są osuszane w celu pozyskania ziemi torfowej do ogródków, co można zminimalizować, zakładając swoje właśnie kompostowniki. Zazwyczaj większość ludzi, nie zastanawiając się, sięga po torf, sięga po to, co jest przygotowane w sklepie w workach. Niestety jest to torf kopany w przyrodzie. Kompostownik zamienia nam
to, co uważaliśmy dotąd za odpadki organiczne, w coś, co ogrodnicy nazywają złotem ogrodników, czyli bardzo dobrze rozłożony kompost. Powiem nawet szczerze, że żaden budynek użytkowności publicznej w naszej gminie nie posiada takiego kompostownika. No i ta pierwsza myśl była, że przy szkole, gdzie wiadomo, te bioodpady są cały rok. Od czegoś trzeba zacząć. No i mam w zamyśle, że jest to jak na razie w skali mikro, ale skończy się to w skali makro. Lepiej, żeby był z tego efekt domina.